you see this kind of art, and for most people, it has been for me for a long time, completely incomprehensible. I mean, what it is represented here. Okay, you see some kind of figure of human being with jaguar head, with wings, with perhaps feline feet, and serpents coming out, or so on. The thing is that only when you get into some kind of understanding of what shamanism is, then suddenly this begins to make some sense. And I will go step by step. Okay, so let's see what are the general characteristics of shamanism. And I'm using the work of Michael Winkelmann, an American anthropologist, who I think that he has written, for me at the moment, the best book available nowadays, which is far more encompassing and deep than Mircea Eliade's famous book on shamanism. For him, shamanism refers to an innate capacity, something that it is inside, that we all have this capacity, which is manifested in various cultural ways. It includes several elements. Altered state of consciousness, ACS, community rituals, spirit world interaction, and healing. And this altered state of consciousness produces a cognitive and personal transformation by means of various techniques used to enter into what he calls an integrative mode of consciousness. This technique may be through sensory overload, sensory deprivation, drumming, chanting, fasting, isolation, meditation, hyperventilation, and many other techniques. And in the past, which is going to the present, we have many examples of getting into this other set of consciousness through the use of psychotropic plants. Cognitive changes may involve journeying into complex, stratified, interconnected worlds which are perceived as real, as ontologically real, and contact with entities often related to the natural world, spirit of the plants or animals, or the spirit of the dead. These changes may involve a symbolic death, meaning that very often when this happens, you get these changes in perception, cognitive, your normal ego gets frightened, so you have to accept that, okay, well, this exists, and your normal ego has to die. You go through some kind of symbolic death, or experience transformation, becoming an animal or a plant or so on, or powerful predator, to be able to visit different realms, or to be able to perform certain tasks. For instance, if you want to visit the underwater world, then you become a fish, and you go visit those realms. Or if you want to see the sky, you transform yourself into an eagle or a bird, and go through these other things. So these are techniques to be able to go to different realms. Nie wiem, czy teraz działa? Tak. Te kognitywne zmiany mogą być spowodowane Ale słyszymy jak
Okej, słyszycie? Czyli te zmiany mogą być zachodzić tu między innymi poprzez podróże do skomplikowanych światów. This theme of transformation, becoming perhaps even different animals at the same time, or after each other, then suddenly you realize, okay, so this is really expressing subjective state. It's not a representation of something which is out there, it is a representation of inner state, of subjective state. To get altered set of consciousness is the plan. And I have been specialized in researching about psychotropic plants. Okay, so I'm going now to talk about the plants. You know, of course there are many techniques, hyperventilation, sensory deprivation, etc. But I want to now focus on the use of plants because plants were used in the Americas from very old time. Choć istniało wiele bardzo sposobów. Example from South America, the Anadenantera colubrina, which is a tree. I will show you a photo of a related species, the Anadenantera peregrina, which was used at least from 2100 BC. This plant was used in the great Tiwanaku culture, which is a pre-Inca culture that flourished between around 300 to 1000 after Christ. You don't see it, so perhaps you can take a perhaps okay. The text for translation, okay? All right. Yeah, the light. Raz. Może jego weź. Szamanizm, żyjąca w okolicach jeziora Titicaca, trwała w latach mniej więcej 300 po Chrystusie do 1000 po Chrystusie. So, okay, this is a very impressive culture that has extraordinary engineering, and they found this idols or whatever, it's called the Ponce Stella, and archaeologists have no idea what is this. You see if I have I don't have just a moment, I have the pointer. No też tam musi mieć, kurczę, takie 3-metrowe figury postawić. Archaeologists were puzzled about what is this represented. There were many different ideas, but now we know what it is thanks to the work of Manuel Torres, a Cuban American who has been doing research not in Tiwanaku but in northern Chile. I will tell you how. Ta kultura była bardzo wyraźnowana, miała bardzo rozwinięte umiejętności techniczne, czego przykładem właśnie są posągi z Ponce Stella. I przez długi czas archeologowie nie wiedzieli, jakie jest znaczenie i przeznaczenie tych posągów. Dopiero kubański archeolog Manuel Torres rozpoznał ich znaczenie, w dodatku nie na podstawie badania ich, lecz rzeźb z północnego Chile. Manuel Torres has been working in northern Chile. This area is the driest place on earth with minimum rainfall, so that in this desert anything that you put in the ground is practically preserved for some time. So here they have the oldest bus
in America. Archaeologists have been able to dig out funerary bundles. I will see a photo that you can just hydrate them, put some water slowly, and you are able to take it out textiles. And they have been able to take out huts that which are 1,200 years old, and you can wear them. They are warm. So it's really incredible. And thanks to this, because the Tiwanaku had a very big influence, so Manuel has been able to learn a lot about this culture from what they've been found there. Manuel prowadził swoje badania w północnym Chile, w okolicach Santo Daime. Jest to właściwie najsłabszy rejon na świecie, co ma też szczególną właściwość, że bardzo stare przedmioty przechowują się w sposób praktycznie nienaruszony. Najstarsze kosze stamtąd pochodzą, kapelusze prehistoryczne, przechowane są w tak doskonałym stanie, że można je założyć na głowę i one są ciepłe. I ponieważ kultura Tiahuanaco była bardzo potężna i wpływy sięgały daleko, sięgały właśnie aż do tej północno-chińskiej pustyni. I tam laboratorium właśnie mógł odnajdować jej relikty, również w postaci właśnie doskonale przechowanej przez pustynnego rączka. So here you have an example of a funerary bottle. They put it in some kind of box and gradually put some water, vapor, and so are able to take out the textiles. And about 25% of the bones, the funerary bones, the people, all the maids, 25% of the maids have this kind of paraphernalia. A bag with smaller bags, one containing powder, and the snuff tray, a little spoon, and inhalators, and so on. And seeds of Anaelantera colubrina. So here you have the perfect proof that these people were using this, and very sacred, because you find it in the monuments, and you find it as the most important part of the uses that put with the dead. I właśnie tam, na tej północno-chilijskiej pustyni, Manuel Torres odnajdywał doskonale przechowane, można powiedzieć, indiańskie mumie. I w tych mumiach odnajdywał towarzysząc zwłokom właśnie pewne charakterystyczne przedmioty. Przy 25% osób, które były w ten sposób pochowane, odnaleziono właśnie takie, jak nam widzimy u góry, przyrządy, które służyły do wciągania proszku i do rozdrabniania, a także ziarna Anaelantera colubrina, które widzieliśmy. Także właśnie dzięki właściwościom pustyni mamy dowód na to, że substancje psychoaktywne były używane w tamtych czasach i że były używane jako świętość, znaczy były traktowane jako coś sakralnego, ponieważ inaczej prawdopodobnie nie wkładano tych zmarłych do pochówku. Okay, so now we have an answer. Now we know what this is. This is the paraphernalia of the snuff trays and for the use of Anaelantera. Tym sposobem wiemy już, co tutaj widzimy. Są to właśnie owe narzędzia do wdychania przez nos spuszczowanych nasion Anaelantera colubrina. And in fact, Anaelantera, there are two species of Anaelantera colubrina and Anaelantera peregrina. If you have the two species together, it covers great part of the Antilles in South America. So this is one of the plants with widest distribution in America, or the two plants related species. Występują dwa podgatunki gatunki Anaelantera colubrina i Anaelantera
actually give an answer to objects. I remember now, last year I was visiting the Barbera Miller Museum in Barcelona. I went to the director of the museum, went down in the cellar, and she showed me, oh, we have this from Chile, but she didn't know what it was. And I said, okay, of course, this is a snuff tray. She was very happy to know, and in fact, through Manuel Torres, who is a friend, we found from exactly what this snuff tray came. And now we have, you find snuff trays all over South America, in wood, in stone, and even in gold in Colombia. So. Kiedy byłem w Barcelonie w muzeum, tamtejsza opiekunka muzeum powiedziała mi o takim przedmiocie. Mówi, to mamy z Chile. Była ogromnie ucieszona, kiedy dowiedziała się, jakie jest przeznaczenie tego przedmiotu właśnie dzięki odkryciom Manuela Torresa. I później okazało się, że takich przedmiotów mamy bardzo wiele w różnych części Ameryki Południowej. Są drewniane, kamienne, a nawet złote. The seeds of Anadanthera contain phytotoxicity, DMT, and bufotenin, very highly psychoactive substance. Ziarna Anadanthery zawierają dwie wyjątkowo ważne substancje psychoaktywne, 5-meol-DMT i bufoteninę. Okay, this is the main book of Manuel Torres, who did it together with David Remke. And David, he made analysis of the powder he wanted to dispose it, and indeed found that still today there are traces of bufotenin and phytotoxicity. To jest właśnie książka Manuela Torresa. Please continue. Okay. Now, in the Moche culture in Peru, here this is a photo of the ruins today, but this is what it was, artist thing it was like. And one of the great cultures in Peru, we have many representations in the ceramics of Anadanthera, here in this case, associated with the deer. And it's very interesting that the same association you find in Mexico between the peyote and the deer. Tutaj mamy do czynienia z przedstawieniami z kultury Mochika. Jest to jedna ze starszych kultur andyjskich, która istniała w Peru w latach 100 do 800 naszej ery. Co interesujące, przedstawienia Anadanthery, które tam widzimy, są skojarzone z jeleniem. Szczególnie interesującą rzeczą jest to, że także w Meksyku jeleń jest zwierzęciem skojarzonym tym razem z peyotem. Another example of the importance of psychotropic plants we have in Chavin, between 1200 to 300 BC in the Andes. In the central temple, we find these reliefs of, again, another animal transformation, the shaman, perhaps prophet shaman with a jaguar head, and he's having in his hand a San Pedro cactus. The San Pedro, and now we know even more because there was still some controversy. This is a staff, but now they found these pieces here and indicate really you see the roots of the San Pedro. So this is really a San Pedro cactus, and the San Pedro cactus contains the alkaloid mescaline, the same alkaloid that you find in peyote. Tutaj z kolei mamy najstarsze przedstawienie kaktusa San Pedro. Pochodzi ono z około lat 1500 przed naszą erą z kultury Shamanism. To jest z starożytnego
szamana w postaci jaguara, który właśnie trzyma jakiś obiekt. Dawniej nie było do końca pewne, czy jest to Cactus Santero. Niektórzy podejrzewali, że może to być jakaś może broń, czy coś w tym rodzaju. Obecnie, kiedy został odnaleziony fragment brakujący, tam odłamany na dole, nie ma już wątpliwości, że jest to przedstawienie Cactusa Santero, który zawiera tę samą substancję, co peyote, czyli stany. So that means that now we have no doubt. Ancient Amerindian societies were using a variety of sacred plants. These are not all. In fact, we have to think also tobacco. Although tobacco, now we think, that, okay, it has been used, secularized, and people use it to get cancer, but in the Amerindian societies, tobacco was used ritually. They use very, very strong tobacco. The normal tobacco is Nicotiana tobacco. They were using Nicotiana rustica, which is very strong, and it can even produce visions. Mamy również do czynienia z bardzo dawnymi przedstawieniami tytonu. Możemy pomyśleć sobie, że nie jest to coś bardzo istotnego, ale to mylne przeświadczenie. Tyton jest dla Indian amerykańskich jedną z bardziej świętych roślin. Indianie nie używają tego tytoniu, którego używamy my, Nicotiana tobacco. Używają tytoniu Nicotiana rustica, który jest o wiele silniejszy i jego wywar jest w stanie powodować wizję. And this Nicotiana rustica, even today, is used not smoked or sometimes, but drunk. I thought it becomes really horrible to drink the juice of tobacco. The Shuar Indians today, they drink it through the nose. Oh la la. Okay, Rice Dolmatov. Eduardo Rice Dolmatov is Austrian, born in Austria, then went to Colombia when he was 23 or so. He is the father of Colombian archaeology and anthropology. He married wealthy women in Colombia and spent all her money in research. Tytoniu amerykańskiego nie padł Indianie go nie padł, przynajmniej w tej tradycji, o której mówią, tylko stężony jego wzrok wypija się w celu odbycia wizji. Tutaj mieliśmy przed chwilą na tablicy archeolog Reinhard Dolman, pochodzenia austriackiego, przyjechał do Kolumbii w wieku 23 lat, bogato się ożenił i wszystkie pieniądze otrzymane właśnie przy orzechu przeznaczył na badania archeologiczne. I was very lucky. But I was able to visit him twice. Really amazing personality. But anyway, Rice Dolmatov was the one who realized that the pre-Columbian gold, some of this is preserved in the Museo del Oro, Colombian Museum, Colombian Gold Museum in Bogotá, that these are representations of shamanic motifs. In some cases, like here, it is obvious that they are representations of mushrooms. Rice Dolmatov odkrył, że przedstawienia prekolumbijskie w postaci złotych figur, których jest pełno zgromadzonych w Muzeum Złota w Bogocie, są w istocie przedstawieniami szamańskimi. W przypadku niektórych z nich, takie jak były pokazywane na tablicy, jest
representations of mushrooms, and with this interpretation even more so of the subjective states produced by ingesting these mushrooms. Przedstawienia krzyżów z krzyżami symbolizują lot szamański. Jest oczywiste przy konfrontowaniu tych różnych obiektów razem, że nie mamy tu do czynienia z przedstawieniem jakichś przedmiotów obiektywnych, lecz reprezentacją stanu subiektywnego. No doubt. Archaeologists, they didn't know what it was, and so they call it telephone beds. Okay, so Rancid Dolmatov suggests that this winged motif is connected with the shamanic sphere and is a conscious or unconscious allusion to shamanic flight. So in many instances, he recognizes in different styles and variations the figures and letter of a shaman transformed into a birdman, and there are also examples of abstract representations, which are variations. In fact, I over here, variations of this birdman motif. Rancid Dolmatov sugeruje, że motywy uskrzydlone są powiązane ze sferą szamańską i są świadomą lub nieświadomą aluzją do lotu szamańskiego. W wielu przypadkach on rozpoznaje w rozmaitych stylach i wariantach te figury jako figury szamana przekształconego w ptaka, ptakotwórnika, na przykład odkryte w 1988. Są również bardzo abstrakcyjne przykłady które są odmianami motywu człowieka ptaka. Podstawowe elementy są te same. Okay, here's some examples. Again, once you have in mind the theme of shamanism and shamanic transformation, suddenly this Amerindian art makes sense. Now you say, okay, now I understand. This is some sort of inner state, shamanic transformation. Kiedy mamy w pamięci doświadczenie szamańskie, nagle sztuka południowoamerykańska zaczyna nabierać znaczenia. Patrzymy na nią i wszystko zaczyna się układać w całość. Rozumiemy, o co w niej chodzi. He was, as I told you, archaeologist and anthropologist. He did field work among several indigenous tribes and wrote this book, The Shaman and the Jaguar. He was referring to this idea that the shaman is able to transform into a jaguar through some kind of techniques, often through the use of what he calls narcotic drugs. Nowadays, we who are working on this, we don't use these very negative terms, narcotic drug. We use other terms like psychointegrator plants or entheogen plants or sacred plants. Dolmatov prowadził badania wśród plemion pierwotnych, zamieszkujących dżunglę i badał występującą tam wiarę, to szaman jest w stanie przemienić jaguara za pomocą pewnych technik, z których najczęstszą właśnie jest użycie roślin, które on nazywał substancjami narkotycznymi. Dziś staramy się nie używać tego nieprecyzyjnego i bardzo negatywnie nacechowanego terminu. Mówimy o roślinach enteogenicznych. On the other hand, I have to say that Rancid Dolmatov was very brave. He took Yahe, the one with the Indians, recorded his visions and published it. Here we have
one of the first accounts of an anthropologist who was a real scientist in the way that he was doing it. So, if you want to know what it's all about, you do it. You don't observe the Indians, what they do, whatever, you do it, and then you know it by yourself. Michael Dawson był odważnym człowiekiem i był jednym z pierwszych, który wraz z badanymi przez siebie Indianami po prostu razem z nimi stworzył jagę i swoje doświadczenie opisał w tej książce. Był badaczem, który obserwację uczestniczącą traktował absolutnie poważnie, w związku z czym nie opisywał fenomenu z zewnątrz, tylko po prostu uczestniczał w nim samemu. This recent book came out last year, The Jungle Within, by Vegetal. We have been in contact with email, but I was absolutely astonished, because this book really put things into place. This is a very in-depth study of ancient Central and South American art, and again, she finds that these are representations of inner states, of many different ways, in different ways. So really, Amerindian art, the Amerindian people were the great masters, not only in the pharmacology of consciousness, because they used many different plants, but also in ways to represent subjective states. Tutaj mamy książkę najbadaczki Rebeki Stone, jaguar wewnętrzny, czyli jaguar wewnątrz, można przetłumaczyć. I ona również twierdzi w tej książce, że przedstawienia, które badała, przedstawienia indiańskie, dotyczą stanów wewnętrznych, nie dotyczą żadnych rzeczy obiektywnych, tylko doświadczeń. Indianie amerykańscy byli nie tylko wybitnymi znawcami roślin psychoaktywnych, ale również mieli wybitny talent do przedstawiania doświadczeń wizyjnych w postaci artystycznej. So, as I said, suddenly Amerindian art makes sense. This is from Colombia. This is called the San Agustin culture. You have again the jaguar transformation motif, very, very clear. The shaman perhaps transformed into a jaguar. To były przedstawienia, to są przedstawienia kultury San Agustin i tutaj również dzięki kontekstowi szamańskiemu w pamięci sztuka ta nabiera odbiorcy sensu. Są to po prostu przedstawienia przekształcenia szamana w jaguara. By the way, I had for many years the idea that perhaps the great cultures in South America and Mesoamerica perhaps somehow originated in the Amazon, because now we know that the Amazon has been populated for at least 12,000 years. And anyway, this is a speculation, but anyway, here in Colombia we have an area which is cold, it is in the Andes, and representation of a figure that obviously is not from the area, because he's wearing a peanut holder, and you cannot go around naked like that in this place, because freeze to death. Ameryka była zamieszkana od 2000 lat, co najmniej, ale te przedstawienia nie są z miejsca, w którym je obecnie widzimy. This place is very cold. Yes, exactly. So the figures are Amazonian. I mean, he's naked and just obviously it's. Klimat tego miejsca zupełnie jest nieadekwatny do tych przedstawień, dlatego możemy być pewni, że pochodzą one skądinąd, pochodzą one z Amazonii. Alright. Okay. Coca. We know that coca is at least the use of coca leaves
And remember, coca leaves, not cocaine. In the coca leaves, you have something like 200 different substances. So by the way, Evo Morales, the president of Bolivia, recently, some time ago, he made an appearance in the United Nations, and he had with him a leaf of coca, and he took it, presented to everybody, and said, "This is green, it's not white." Green. Koka była używana co najmniej od 8000 lat w Ameryce Południowej. Chodzi oczywiście o kokę, a nie o kokainę. To zupełnie dwie różne rzeczy, a w każdym razie nie to samo. Koka zawiera 200 innych ważnych substancji oprócz kokainy. Swoją drogą właśnie jej obrońca, aktywny prezydent Evo Morales zaprezentował kokę na Zgromadzeniu Narodów Zjednoczonych podczas swojego wystąpienia. Miał ze sobą liść koki, wyciągnął go z kieszeni koszuli i powiedział zgromadzonym: przypatrzcie się, to nie jest koloru białego. To jest zielone, czyli chodziło o to, że koka jest coś innego niż kokaina, żeby nie utożsamiać tych dwóch rzeczy, że jest to tradycyjna roślina odżywająca, indianka, która bardzo dużo witamin i ważnych czynników prozdrowotnych. Coca is today used in the Andes, it's a sacred plant. This is when you go to a place, you exchange coca leaves, give offerings to the apples, to the mountains, coca leaves, and so on. So it is a very sacred plant for the Indians. And this persecution, destroying plantations and all this, is continuation of the persecution of the sacred world of the indigenous tribes of America. Liście koki są wśród Indian Ameryki Południowej rośliną świętą. Oni podarowują sobie te liście, kiedy przychodzą do siebie w odwiedziny lub kiedy idą w góry ofiarować się jakimś istotom duchowym. Także ta wojna z narkotykami, która przejawia się niszczeniem plantacji koki, jest odbierana jako coś w oczywisty sposób kontynuującego prześladowania świętości indiańskich przez kulturę najeźdźców. Now we go to Mexico, and in 1560, Bernardino de Sahagún, he wrote about the use of peyote by the Chichimeca. The Chichimeca, one of the cultures in Mexico. And he wrote, Chichimeca discovered and used the root which they call peyote. It is white and grows in the northern part. Those who eat or drink it see frightening or ridiculous visions. This intoxication lasts 2 or 3 days and then disappears. It is like a food to the Chichimecas. We support them and give them courage to fight. And they have neither fear, nor hunger, nor thirst. And they say that it protects them from every danger. Tutaj mamy cytat z dzieła Bernardino de Sahagún, który odnotował w roku 1560 w Meksyku na temat peyotu i jego użycia wśród plemienia Chichimeków. Czytamy u niego: Chichimekowie odkryli i używają korzenia, który nazywają peyotem. Jest biały i rośnie w północnej części kraju. Ci, którzy jedzą lub spożywają go, jedzą lub piją go, są przerażające lub
i wtedy nie znają ani lęku, ani głodu, ani pragnienia. Wierzą, że chroni ich przed każdym niebezpieczeństwem. Of course, for the religious authorities in the Americas, all these plants, they were evil. You know, they were plants that they believed that people would get in touch with the devil. Oczywiście z punktu widzenia zarówno hiszpańskich kronikarzy, jak i w ogóle całej kultury hiszpańskiej naznaczonej religią katolicką, te rośliny nie mogły być niczym innym jak po prostu złem. Spożywanie ich było z punktu widzenia Hiszpanów po prostu wchodzenie w kontakt z diabłem. So here you have the peyote growing naturally, the cactus contains mescaline, and examples of quite old representations. This is from the Colima culture, 100 BC, and here another one from the Montalbán in Oaxaca, from 300 to 100 BC, with the association of peyote with the deer. Tutaj mamy przedstawienia związane z peyotem, to właśnie jest ten kaktus leczony. Jedno przedstawienie było z kultury Colima, noszące ewidentne znamiona właśnie peyotowe, około 100 roku po Chrystusie, przed Chrystusem, przepraszam. A tutaj mamy do czynienia z przedstawieniem jelenia z Oaxaca w Meksyku, też 300 do 100 lat przed Chrystusem. Właśnie to skojarzenie jelenia z peyotem jest charakterystyczne. Pamiętamy też, że widzieliśmy z kultury Mosika skojarzenia na latery z jelenią. Okay, and peyote is still used today in Mexico by the Huichol, also the Tarahumara, and then later have been introduced in the 19th century to North American Indians. And nowadays we have, you know, thousands, probably I think there's 200,000, I think, the members of the so-called Native American Church using peyote as a sacrament. So here we have some examples of Huichol. They go to peregrination to the sacred mountain called Wirikuta, and you see the beautiful clothing. Here we have the representation of peyote here. So it's really very colorful, and for them, peyote, of course, it is absolutely sacred. Peyote był i jest nadal używany przez plemię Huichol w Meksyku, przez Tarahumarów, a w XIX wieku przedostał się również do Ameryki Północnej, gdzie Indianie właśnie Ameryki Północnej również zaczęli go stosować. Dziś Native American Church, kościół amerykański w Stanach Zjednoczonych, liczy około 200 000 osób spożywających regularnie peyot. Peyot jest używany przez Huicholów w sposób bardzo sakralny, zastrzeżony podczas pielgrzymki na świętą religię. So here again we have another example of representation of inner states of consciousness. This is, you know, what Prophet they see under the effects of peyote. And here it's interesting, there was an anthropologist who introduced the idea of making paintings, you know, with a yarn, and now there's a huge production of beautiful ritual art. And here we have again the representation of peyote and shamans doing their ceremony, you know, and the deer association and so on. It wasn't our original idea, it was introduced by the anthropologist. Yes, this was there, but then the idea of putting that is there was an anthropologist contributed. Więc widzieliśmy tam ubiór Huichol
ciekawym wydarzeniem było to, że później pojawił się wśród Huiczolów antropolog, zapytam później o nazwisko, który doradził Huiczolom, aby swoje listie malowali, czego wcześniej nie robili. Dopiero właśnie za sprawą tej sugestii ze strony antropologa powstała sztuka stereotypowa malarska Huiczolów i tutaj właśnie mamy do czynienia z jednym jej egzemplarzy. What was the name of the anthropologist? W latach 40. lub 50. ten antropolog, 50. antropologów doradził Huiczolom, by swoje linie malowali. Okay. Yes, so this periodic ceremony was Native American church, and just a representation. There is huge art also among Native American Indians of representations of ceremonies with the Indians. Okay, now I'm going to speak about ayahuasca, which is my specialty. I've been working with this for 41 years. Okay, I'd like to differentiate two things, yahe and ayahuasca. So I try to tell people that when we talk about yahe, we use about this combination, Banistereopsis capi, the vine, and Psychointegrator. This is ayahuasca. When we talk about yahe, then we talk about this combination, the Banistereopsis capi plus the Diploteros caverana. Yahe is used in Colombia and parts of Ecuador, and ayahuasca is mostly used in Peru, Bolivia, and Brazil. Chciałbym wprowadzić różnicę pomiędzy yahe i ayahuaską. Yahe jest to kombinacja Banistereopsis capi i Diploteros caverana. Natomiast ayahuasca jest to kombinacja Banistereopsis capi z psychotrią viridis. Oba te połączenia są używane w różnych krajach. Yahe jest używana w Kolumbii i w Ekwadorze. Natomiast ayahuasca jest używana w Peru, Boliwii i Brazylii. Czyli to jest yahe, a ayahuasca jest to połączenie psychotrii z Banistereopsis. On purpose I put there are varieties also psychointegrator. This is botanically the same species, that you see that the shape of the leaf is different because the plants will adapt to different climates and so on. Także co do psychotrii, ukazałem tutaj różne jej odmiany. Z punktu widzenia botaniki mamy do czynienia z tym samym gatunkiem, ale ze względu na różne miejsce jej wzrostu widzimy, że ma dość różne kształty liści. Now, from the point of view of pharmacology, it's the same thing. Because both Psychointegrator and Diploteros caverana contain DMT, dimethyltryptamine. And now I like to say that this is not simply a discovery, this is a technology. Because in Banistereopsis capi we have two main alkaloids, which are harmine and tetrahydroharmine. Harmine is a so-called monoamine oxidase inhibitor. Okay, perhaps I start with DMT, which is DMT, which is in both Psychosia and Diploteros, it is orally inactive. Z punktu widzenia farmakologii nie ma różnicy dużej pomiędzy tym, czy do Banistereopsis capi wybierzemy psychotrię viridis, czy Diploteros caverana, ponieważ zarówno psychotria, jak i Diploteros swoje działania opierają na zawartości DMT, dimethyltryptaminy. Banistereopsis capi natomiast zawiera harminę i harmaninę. Tetrahydroharminę. Więc o co tutaj chodzi? Otóż w
DNT, które spożywamy je dokładnie, jest nieaktywne, ponieważ nasz organizm rozkłada aminy. Dimetylotryptamina, a więc aminy są rozkładane przez enzym, który się nazywa grupa enzymów, które się nazywają monoaminooksydazy. I dlatego trzeba, jeżeli się spożywa którąś z tych roślin, w ogóle DNT i pustnie i chce się, aby to DNT działało, konieczny jest inhibitor monoaminooksydazy, którym właśnie zawarta właśnie jest zawarty taki inhibitor, to jest właśnie kamina i kamina. To są dwa możliwe właśnie inhibitory Okay, well, since we are in this audience, it's different, I can tell you a little bit more about the alkaloids. Okay, so we have three alkaloids. Okay, some species contain also harmaline, but you know, I think that the most is harmine and tetraharmine. Harmine is then an MAO inhibitor. Thanks to harmine, DMT will be able to cross the brain-blood barrier and go to the brain, to the central nervous system. Bingo. But on the other hand, we have tetrahydroharmine. And tetrahydroharmine is a so-called serotonin reuptake inhibitor. Okay, serotonin. Yeah, serotonin. Serotonin is one of the neurotransmitters. It's one of the neurotransmitters. And tetrahydroharmine blocks the reuptake. The serotonin is transferred from vesicles in the presynaptic neuron, it's released into the synapses, and then it is reabsorbed. And tetrahydroharmine blocks this reabsorption. Serotonina jest neuroprzekaźnikiem działającym pomiędzy synapsami i ona wydziela się najpierw w dużej ilości synapsy, a później jest szybko wychwytywana z powrotem, tak przynajmniej jest w normalnym funkcjonowaniu. Natomiast jeżeli zastosujemy inhibitor cyklu zwrotnego, wówczas właśnie to zjawisko ponownego wchłonięcia serotoniny przez synapsy nie występuje. Okay, well, perhaps no, it would take us too far, you know, because this will be another lecture. Okay, so we continue. All right. Okay. Okay, so in other words, what happens is these people are really incredibly knowledgeable, and you know, to change consciousness. I was telling this many years ago to Joy Camilla, who is one of the fathers, so-called the father of the perspektywie, and then he is the one who told me. So these people were the great specialists of the pharmacology of consciousness. Rzeczywiście byli jednymi z wybitniejszych specjalistów od działania tych roślin na człowieka. Farmakologii. By the way, the methotriptamine is found in hundreds of plants, in many species of mushroom. Psilocybin, in fact, is the core of DMT, and it is found in all mammals, including us. So, this prohibition, you know, I think it was 1973, they put DMT as a Schedule 1 substance, the same level as heroin, cocaine, you know, DMT. And so that makes us, all of us, illegal. We are all illegal.